Czy walka o ochronę życia w Stanach Zjednoczonych jest trudna? Is it difficult to fight for life in the US? It's difficult to fight for life anywhere. To jest trudne wszędzie, na całym świecie. On Facebook yesterday, I had someone from Poland tell me that he would like to break my legs for me. Wczoraj na moim Facebooku pojawił się wpis osoby z Polski, która zapowiadała, że połamie mi nogi. And someone else tell me that it is rude to be somewhere that you are not welcome, but it is rude not to welcome someone. Ktoś inny napisał, że to nie jest grzeczne, żeby przyjeżdżać gdzieś, gdzie nie jest się mile widzianym. Ale mi się wydaje, że to jest brak kultury, żeby coś takiego napisać, kiedy ktoś przyjeżdża. And then I've never had a university in the United States cancel a speech, and I speak at a lot of universities. W Stanach Zjednoczonych bardzo często przemawiam na uniwersytetach. Nie zdarzyło mi się ani razu, żeby uniwersytet zablokował moje wystąpienie. A w Polsce się zdarzyło? To panią zdziwiło? And was it surprising to you that it happened in Poland? Absolutely, because I understand that you have free speech rights here too. Jak najbardziej, bo zakładałam, że tutaj też mamy wolność słowa. And you are more pro-life than the United States. I jesteśmy bardziej za życiem jako społeczeństwo niż społeczeństwo amerykańskie. To jest prawda i ci, którzy zakazali pani wystąpienia na uniwersytecie, właśnie głoszą hasła wolności słowa. Well, that's true. Actually, the people who cancelled your speech at the university themselves believe they are in favor of freedom of speech. That's not what was said on Facebook. No, na Facebooku tego nie pisano. The university commented on my Facebook page and said, we believe in science and not, what I'm doing. Pojawił się na moim Facebooku również wpis oficjalny z Uniwersytetu Warszawskiego komentujący, że oni wierzą w naukę, a nie w to, co ja robię. They called my story propaganda. Napisali, że moja historia to jest propaganda. Because I value my life, really? Dlatego, że cenię moje życie? Naprawdę dlatego? Poza tym nauka mówi zupełnie coś innego na temat dziecka poczętego. Jak pani myśli, dlaczego świat poszedł w tym kierunku? Dlaczego nie ma ochrony dziecka poczętego? Dlaczego te wszystkie prawa się zmieniły? Well, it's completely different what the science says about the beginning of life. Why do you think this has changed in the world? Why do you have the popular beliefs about that have evolved in the direction they have? Well, I don't think that there's any legitimate dispute amongst educated people that life begins at conception. I mean, even the pro-choice people don't argue that. The educated ones who are part of the abortion rights movement don't argue that in the United States because, I mean, that just sounds uneducated to say life does not begin at conception. Znaczy, w kwestii początku życia, tego, że życie zaczyna się w momencie poczęcia, nie ma żadnej debaty, żadnej dyskusji. Wśród ludzi o minimalnym wykształceniu chociażby, nawet absolutnych zwolenników aborcji, jest to oczywiste, że wtedy zaczyna się ludzkie życie i w żadnym innym momencie. Gdyby ktoś powoływał się na taki argument, znaczy, że jest po prostu nie ma elementarnej wiedzy. But I would like to say that I'm actually really grateful for all of the protests. I feel like I should send them a bouquet of flowers or a basket of fruit because if it had not been for them, I would not have received so much media attention. I'm reaching far more people now than I would have reached if it was merely speaking at a university. Ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna tym protestującym i bardzo zadowolona w pewnym sensie z tego. Może powinna mi wysłać bukiet kwiatów albo koszyk owoców, bo naprawdę dzięki tym protestom mogę dotrzeć do znacznie większej ilości ludzi. Zainteresowanie mediów jest dużo większe niż mogłabym w ogóle przypuszczać, gdybym rzeczywiście wystąpiła zgodnie z planem na tych uniwersytetach. A jaki jest cel pani działania? What is the aim, the goal of what you are doing? Well, I'm hoping to put a face to the issue, a voice to the issue, so people realize that the child conceived in rape is, very much human, and this is not just a theoretical discussion. Chcę wykorzystać swoją własną historię po to, żeby pokazać ludziom twarz, pokazać rzeczywiste w pierwszej perspektywie, w pierwszym planie problem osoby poczętej w wyniku gwałtu i to, że takie życie też ma sens.
And I have a global organization of over 450 like me who were conceived in rape or incest or mothers who became pregnant by rape. And I know that when we share our stories, more women come forward to share their stories. And I'm hoping women from Poland will connect with us and that it will give them the courage to share the love they have for their child who was conceived in rape, or the person like me to share the value of their life. Mamy organizację zrzeszającą ponad 450 osób na całym świecie. To są osoby takie jak ja, urodzone, poczęte w wyniku gwałtu, dzieci poczęte w wyniku kazirodztwa, matki, które zdecydowały się urodzić dziecko, chociaż zostały zgwałcone. I mam nadzieję, że dzięki naszej działalności wiele kobiet, również w Polsce, także będzie chciało się do nas przyłączać, dzielić się swoim świadectwem, zachęcać do tego, żeby takie dzieci miały prawo do życia. Już są jakieś efekty działania? Have you already seen any effects of what you are doing? Yes, I've had people already posting on Facebook who looked me up when they heard about, the so-called controversy of my visit, and they said that I changed their mind on this issue. Tak, jak najbardziej. Już w tej chwili, od wczoraj na Facebooku pojawiły się także wpisy osób, które gdzieś tam zainteresowały się moją osobą w wyniku tej kontrowersji, która się rozdmuchała w mediach, i napisały mi, że dzięki mojej postawie zmieniły swoje postrzeganie aborcji. A jaki jest efekt pani działania w Stanach Zjednoczonych? And what is the effect of your activities in the US? As an attorney, I litigated high-profile cases defending human life. W Stanach Zjednoczonych pracowałem jako adwokat przy głośnych sprawach dotyczących prawa do życia. And I speak about 50 to 75 times a year around the United States and globally. Rocznie wygłaszam też 50-70 wywiadów w Stanach Zjednoczonych i na świecie. And I do a lot of advocacy for rape victims. I was a family law attorney, so I use my expertise. Zajmuję się też pomocą kobietom, które są poszkodowane wskutek takich problemów. Wykorzystuję tutaj moje doświadczenie jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym. And so we have a model law to protect rape victims and their children from the rapist having parental rights. And our president signed this law, giving an incentive to states to pass the law. And we saw it passed unanimously in many states this year, and many other states have this law pending. Mamy na przykład takie prawo podpisane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych mniej więcej 2 lata temu, które przewiduje ochronę matki zgwałconej i pozbawienie praw rodzicielskich gwałciciela. To prawo zostało wprowadzone na poziomie federalnym i teraz wprowadzane jest bardzo często jednomyślnie w kolejnych stanach. Zwycięstwo Donalda Trumpa wiele zmieniło w sytuacji ruchów pro-life. Donald Trump's victory in the elections has changed a lot for pro-life movements. Mm-hmm. I was not a fan of Donald Trump. I don't like the things he said about how he treated women. Nie jestem wielbicielką Donalda Trumpa. Nie podobało mi się to, co mówił o kobietach i jego stosunek do nich. And he is pro-life except in cases of my life. Jest przynajmniej według tego, co głosi, zwolennikiem prawa do życia, z wyjątkiem na przykład takich sytuacji jak moja własna. But one thing I have seen is because of him sending the vice president to speak at our March for Life, and because he talked to reporters and challenged them how they don't cover the hundreds of thousands of people coming to the March for Life, we had more people than ever this year. Ale dzięki jego postawie, dzięki temu, że na nasz marsz za życiem zdecydował się wydelegować wiceprezydenta, dzięki temu, że postawił się trochę mediom, które bardzo wybiórczo traktowały kwestie relacji z tego typu wydarzeń, mieliśmy w tym roku na Marszu Życia więcej osób niż kiedykolwiek. I nie chce finansować rozmaitych lewicowych ruchów. The other thing is that Donald Trump does not wish to sponsor any leftist movements, right? He is seeking to defund the abortion industry
including Planned Parenthood, but every defund bill has an exception, and they will pay for children like me to be aborted. Tak, to prawda. Są podejmowane działania, żeby odciąć fundusze od klinik aborcyjnych, od organizacji takich jak Planned Parenthood. Niestety wszystkie te akty prawne mają wyjątki dotyczące takich osób jak ja. Nie ma doskonałych polityków. There are no perfect politicians. There are some that are better than others. I'm from Michigan, where we've never had a rape exception because Right to Life of Michigan will not support rape exception candidates. And we've passed some of the best laws in the United States with no exceptions. No, ale są politycy lepsi od innych. I na przykład w Michigan, tam gdzie ja mieszkam, mieliśmy bardzo dobrych prawodawców i tam nigdy nie było żadnego wyjątku ze względu na gwałt. I dlatego prawa chroniące życie są tam lepsze niż w jakimkolwiek innym rejonie Stanów Zjednoczonych. Czy pani po raz pierwszy jest w Polsce? Is this your first time in Poland? Yes, it is. And my grandparents were from here. Tak, chociaż moi dziadkowie pochodzą z tych terenów. And my grandfather fought in the Polish army in World War I. Mój dziadek walczył w armii polskiej w I wojnie światowej. I poznała pani dziadka? Rozmawiała ze swoim dziadkiem? Czy to się nie udało? Yeah. Did you speak with your grandpa? Did you know him? Yes, my grandparents spoke Yiddish in their home. And I learned my pro-life values from my grandmother. She was actually an atheist Jew, and she was very pro-life. She told me how my grandfather had told her to abort my aunt. And my grandmother would cry when she would talk about abortion. Tak, jak najbardziej. Moi dziadkowie w domu mówili nawet w jidysz. I tak naprawdę to od nich, dokładnie od mojej babci, pierwszy raz usłyszałam taką wyraźną obronę postawy pro-life. A co ciekawe, moja babcia była zupełnie niewierzącą Żydówką, ateistką, która bardzo ubolewała nad tym, że jej mąż chciał dokonać aborcji na mojej ciotce, czyli ich młodszej córce. Skomplikowana historia rodzinna. Quite a complicated family story. Yeah, but I had a face to the issue at a young age because that was my aunt who I adored. To prawda, ale dzięki temu już w młodym wieku miałam taką twarz obrazującą te problemy, moją ciocię, którą bardzo lubiłam.